dobry. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie, kochani, dzisiaj 26 stycznia. To nie tylko zwykły poniedziałek, ale też zakończenie epoki i początek nowego czasu. Bardzo różne energie. I dzisiaj miało być o czymś innym, ale to jest za ważne, za istotne, i jednocześnie uświadomiłam sobie, jak dobrze nawiązuje do tego, o czym ostatnio mówię, o czym w ogóle jest ta seria. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie. A tak czekając, aż dołączycie, przypominam, że jak co miesiąc po 20 zapraszam do dołączenia do Kręgu Wolnych Kobiet. To jest przestrzeń, która jest tworzona w moim kontenerze przez moje cudowne dziewczyny i odbyła się styczniowe kręgi i było cudownie, energetycznie, babsko, żeńsko. Pięknie było. Więc jeżeli któraś z Was szuka takiej bezpiecznej przestrzeni z innymi kobietami, to bardzo serdecznie zapraszam. Zapisy na luty trwają, więc zobaczyć na stronie internetowej albo napisać wiadomość maila do support@majaori.com. Jesteście? Super. No to w takim razie lecę z dzisiejszym tematem. Zastanawiałam się nad tytułem, który by najbardziej pasował, i poczułam, że to koniec dryfowania jest takie najmocniejsze. Ale najpierw mały wstęp. Nie wiedziałam, co się wydarzy 26 stycznia. Wiedziałam, że ta data jest ważna, natomiast nie wiedziałam dlaczego. I wczoraj usiadłam sobie z dwoma tematami. Jeden to, o co chodzi z tym 26. A drugi, przejrzałam sobie raport energetyczny Anny Architektury akurat na luty. On tam został napisany chyba 18 stycznia. I podzielę się tam czymś bardzo osobistym. Uświadomiłam sobie, że to, w co kolektyw wchodzi teraz, ja to przechodziłam w zeszłym roku. I to już jest nie pierwszy raz, kiedy mam świadomość tego, że ja jestem o jeden cykl z przodu. I to nie jest powód do radości, przynajmniej nie mojej, bardziej Waszej, bo oznacza to, że ja idę po łomacku, idę przez dżunglę z kataną, idę przez coś i doświadczam czegoś, co nie ma języka, i to jest bardzo samotna podróż. Ja nie mówię, że jestem jedyną osobą na świecie, która coś takiego przechodzi, ale to są samotne podróże. I to, z czym ja się, użyję tego słowa specjalnie, borykałam w zeszłym roku. Pamiętacie, mówiłam o zdrapywaniu iluzji, o zdrapywaniu programów, o tym, że aż ciało fizycznie boli, o tym, że nawet jeżeli bym chciała wybrać coś starego, to już nie ma negocjacji, już się nie da. I to są takie momenty stawania w prawdzie, które bolą, po które wymagają decyzji. To już nie jest tak, że zobaczę i przymknę na to oko. Tylko jeżeli coś się zobaczy, to już się tego nie odzobaczy, i to jest taki czas, że teraz coś już trzeba z tym zrobić. Jak powiedziałam, to jest proces, przez który ja przechodziłam w zeszłym roku. Pewnymi rzeczami się dzieliłam, pewnymi nie. I kolektyw teraz wchodzi w to samo. Więc
Trzymam za Was kciuki. Współczuję Wam, a ogromnie się a z drugiej strony bardzo, bardzo się cieszę, że przez to przechodzicie i będziecie przy tym, bo po drugiej stronie jest naprawdę zupełnie inaczej. I teraz ciekawe jest to, że ta sesja, którą zaczęłam, ona podświadomie prowadzi mnie, żeby Wam pewne rzeczy przekazać, które mogą być istotne. I ten temat o uldze, który był parę dni temu, był zupełnie spontaniczny. Nie zastanawiałam się, co będzie dalej. Natomiast dzisiaj widzę, dlaczego ten temat o uldze był, bo bardzo mocno nawiązuje to do tego, co się dzisiaj zaczyna i co się dzisiaj kończy. Jeżeli siedzicie trochę w astrologii, albo nie trzeba w astrologii, wystarczy siedzieć na mediach społecznościowych, bo dzisiaj wszyscy wszędzie mówią o tym, że przyszedł czas Neptuna, że Neptun wchodzi w barana, wychodzi z ryb i wchodzi w barana. I bez wchodzenia w jakieś tam szczegóły, to co jest najważniejsze, to ten Neptun w rybach, on miał rozpuszczać. Więc tutaj się miało pojawiać to czucie, ta duchowość. To wszystko było takie bardziej miękkie i w zaufaniu do wszechświata, świata, nie wiadomo tam kogo i czego. Natomiast w baranie będzie zupełnie inaczej. Baran mówi: mam gdzieś, jak się czujesz, interesuje mnie, co robisz. Dlatego ten temat o uldze tak bardzo się wpisuje, bo kończy się czas ulgi. Ulga mogła być do niedawna celem, natomiast teraz uświadomicie sobie, że ona jest tylko i aż progiem do następnego etapu. Bo prawda jest taka, że w totalnym chaosie nie jesteśmy w stanie pójść dalej, więc ten moment ulgi, ten moment takiego okej, dobrze, zatrzymam się, wyreguluję się, jest istotny, ale tak jak powiedziałam, tak jak mówiłam o tym parę dni temu, że nie chodzi o to, żeby teraz latać od ulgi do ulgi, a ja widzę, że dużo osób w duchowości uzależniło się w duchowości i w rozwoju, uzależniło się od takiego patrzenia, okej, to gdzie mi będzie lepiej. Teraz jest czas, aby wejść w ten kolejny etap. I ten kolejny etap nazywa się odpowiedzialność. Odpowiedzialność w działaniu. Kończą się narracje, kończy się rozkminianie, analizowanie, kończy się etap rozumienia i czucia. Zaczyna się etap działania. I pole będzie teraz nas bardzo mocno sprawdzać, czy jest spójność. Czy jest spójność w tym, co mówisz i tym, co robisz? Czy w to, co wierzysz, czy wprowadzasz to w życie, czy tylko o tym gadasz? Dlatego to będzie bardzo trudne dla kolektywu, bo te struktury, które były oparte na wierze, a nie miały sensu, i nie tylko mówię o strukturach, które dotyczyły wiary, tylko mówię o wszystkich, o wierze jako w zaufanie, że dana instytucja czy dana struktura wie, co robi i że się mną zaopiekuje i że się mną zajmie. Koniec tego. Teraz jest czas na to, żeby przejąć sprawy w swoje ręce. Teraz jest to czas, żeby pojawiło się hasło samosterowność. To jest ta suwerenność, o której mówiłam.
to jest, no właśnie branie spraw w swoje ręce, to jest już nie szukanie, nie czekanie, aż ktoś ci coś zrobi, ktoś cię uratuje, ktoś cię wyczyści, ktoś. I to nie tylko w temacie, nie wiem, duchowości, o tym mówiłam wcześniej, ale w relacjach damsko-męskich. Koniec liczenia na to, że ktoś ci ogarnie twoją dupencję. Koniec liczenia na to, że ktoś da ci coś, czego ci nie dała mamusia albo tatuś. Koniec liczenia na to, że ktoś ci zawiezie cię do nieba, cokolwiek to dla ciebie oznacza. Także samosterowność i suwerenność. I to wcale nie oznacza, że teraz trzeba wszystko robić samemu, bo ten program już mieliśmy. Teraz jest czas na to, że z innego miejsca dobieram sobie ludzi, partnerów. Z innego miejsca dobieram sobie nauczycieli. Z innego miejsca tworzą się nowe autorytety na zupełnie innej zasady, zupełnie innych fundamentów i z zupełnie innego miejsca ludzie będą słuchali tych autorytetów. I tak czytam, czyli nie czas księżniczek, teraz Zosie Samosie. Właśnie nie, ani jedno, ani drugie. I jedno było w lęku, i drugie było w lęku. I jedno było w braku mocy, i drugie było w braku mocy. To, że Zosia Samosia była silna, dlatego że wiedziała, że na nikogo nie może liczyć, to nie jest zdrowe podejście. Więc wchodzimy w coś zupełnie nowego. I to nie jest miks księżniczki z Zosią Samosią. To jest trzecia droga. I w ogóle zachęcam was, żebyście w każdych obszarach swojego życia, żeby przestać szukać starych definicji, bo te stare definicje, one nie definiują tego, co się pojawia nowego. Więc to już nie albo to, albo tamto, tylko to jaka jest trzecia droga? I ta trzecia droga będzie bardzo często nienazwana jeszcze, ona będzie niezdefiniowana, ona jest nieznana. I tak jak powiedziałam, to nie jest koktajl z tych dwóch starych dróg. To jest zupełnie inna, nowa ścieżka. O tym mówiłam już w ostatnich odcinkach. Użyłam tego słowa koniec uprawiania duchowości. Czyli koniec pięknych słów i pięknych cytatów i tego, że się zna wszystkie książki albo że się było na wszystkich warsztatach. Teraz jest, tak jak powiedziałam, baran mówi, dobrze, pokaż mi, co z tym zrobisz. Co zrobisz z tą wiedzą i z tym procesowaniem się, którym byłaś przez ostatnich kilka lat. I to nie było złe, tak jak powiedziałam, to było potrzebne. To nam dawało nam to poczucie ulgi, dawało nam jakiś słownik, dawało nam trampolinę. Teraz pytanie, czy skorzystasz z tej trampoliny i skoczysz, czy się z niej wycofasz? Okay? I więc koniec z mówieniem, że jakoś to się samo ułoży i no wszechświat tutaj teraz zadecyduje. Nie, no prawda, koniec zwalania na kogokolwiek, nawet na wszechświat. Ok? Teraz jest, co ja z tym zrobię. I to jest w codzienności, w decyzjach. Ja nie rozumiałam tego procesu, który przechodziłam w zimowaniu. I jak czytałam o tym przejściu, w którym jesteśmy, to dopiero zaczęły mi się układać puzzle. Bo podzielę się z wami, że elementem mojego procesu było to, że
energia schodziła. Nie nie to nie było pójście energii w górę, tylko to było zjeżdżanie energii w dół. I zastanawiam się nad tym, czy jest jakiś regres, jakieś cofanie się, no przecież tak w górę mamy zasuwać do światła. A pokazało mi się to, że nie, na tym polega tak naprawdę kompletny cykl, że zdobywamy naszą świadomość, wznosimy się po tych szczeblach świadomości, potem, żeby tę świadomość ucieleśnić, żeby wrócić do materii, ale już znowu z zupełnie innego miejsca, z zupełnie inną częstotliwością. I, I to jest ten czas, żeby wprowadzać w życie, wprowadzać w materię to, czego się nauczyliśmy przez te ostatnie lata, z empatią, ze współpracą, bo to były jakości, które nam towarzyszyły i które właśnie były zapraszane przez Neptuna w rybach. I uwaga na dwie rzeczy. Jedna to jest taka, że by nie mylić impulsu z odwagą i żeby nie mylić impulsu z głosem duszy. Bo to jest coś takiego, że moja dusza pokazała mi to tak, że dopóki byłam bardzo mocno w umyśle i dopóki bardzo mocno funkcjonowało ego, to dusza potrzebowała się do mnie dobić jakimiś fajerwerkami. To były te impulsy. To był taki aha moment, to było takie ojejku, to. Ale w momencie, kiedy dusza się już ucieleśniła, to ego zaczyna się dobijać znowu inaczej, takimi impulsami. Więc uwaga na to, ja to mówiłam moim dziewczynom na Królestwie Kobiecości, żeby uważały na to, bo się wręcz zamieniły się miejscami teraz te dwa języki. Więc teraz ego może próbować cię znowu złapać na coś entuzjastycznie, że pojawia się taki nagły impuls. Dusza już tak nie funkcjonuje. Jak dusza jest już blisko ciebie, jak się czujecie, to ona będzie jeszcze bardziej spokojna i taka, wręcz powiedziałabym, zwolniona, w takim sensie, że nie trzeba decyzji podejmować dzisiaj. Nie trzeba decyzji podejmować natychmiast. To jest zupełnie coś innego niż było przez ostatnich kilka lat. No i ta odpowiedzialność. Co to znaczy? To znaczy koniec oddawania sterów na zewnątrz. Komukolwiek, czemukolwiek. Jakimkolwiek osobom, jakimkolwiek systemom, jakimkolwiek instytucjom. Więc zobacz, gdzie w swoim życiu, gdzie twoje życie polega na innych. Bo kiedy wchodzimy z suwerenności, kiedy wchodzimy z tej samosterowności, to nic nas nie musi trzymać, albo niczego my się nie musimy trzymać, żeby stać. Więc jeżeli ja wiem, że ja stoję i wtedy coś tu koło mnie jest, to jest zupełnie coś innego, aniżeli gdzieś nie wierzę, że ja jestem w stanie stać na własnych nogach fizycznie, emocjonalnie, mentalnie, duchowo. I moje życie zależy od tego, co mnie podtrzymuje. Przychodzi czas, że to wszystko będzie zwalane. Nie po to, żeby ci zrobić krzywdę, tylko po to, żebyś zobaczyła, żebyś zobaczył, że tak naprawdę
masz możliwość, moc i wszystkie zasoby wystarczające do tego, żeby stać na własnych nogach. Powiem Wam, czym się u mnie to objawiło. Między innymi tym, że zawołało mnie do bardzo jasnego podefiniowania moich finansów. Wcześniej to było tak, że tu przychodzi, tam odchodzi, tutaj coś tam wiem, to tutaj coś zainwestowałam, tutaj, ale to wszystko było takie, jak dzisiaj na to patrzę, to była zabawa. A jak jest zabawa, to nie ma odpowiedzialności. I w moim zimowaniu, od października, zawołało mnie do tego, żeby zrobić porządek z tematami finansowymi. Żeby bardzo jasno określić sama przed sobą, właśnie żeby była ta spójność, w co chcę inwestować, gdzie mają iść moje środki, dlaczego tyle jest na koncie, a dlaczego tyle jest w skarpecie, a dlaczego tyle jest w takiej czy w innej inwestycji. To już nie było, bo tak wyszło. Teraz jest wołanie o to, mówię o tę odpowiedzialność. Czy na pewno wiesz, dlaczego coś robisz albo czegoś nie robisz? I zachęcam do tego, żebyście się temu przyjrzeli, bo tak jak mówiłam wcześniej, ma być spójność. Jeżeli nie będzie sensu bez struktury, to będzie, jeżeli będzie sens bez struktury, to jest to wielka iluzja. A jeżeli będzie struktura bez sensu, to jest martwe. Sens to jest tak naprawdę ta spójność i ta prawda i to, że w to wierzę, czy tak naprawdę za tym idę. Czy to, że w coś wierzę, to czy robię to samo? I ja widzę, mówiłam o tym wcześniej, ja widzę, jak wiele osób uprawia rozwój i uprawia duchowość. Rozmawiając o tym, że no tak, bo tutaj to ego tak u tych ludzi działa i tutaj, no właśnie, no musimy tutaj akceptować i trzeba się kochać i wszyscy gadają w teorii, a później w życiu no jakoś nie wychodzi. To teraz jest czas, żeby mówię, że Baran będzie mówił, co robisz. Nie o czym gadasz, tylko co robisz. Nie interesuje mnie, co czujesz, nie interesuje mnie, w co wierzysz. Pokaż mi, jak to się objawia w materii, jak to się objawia w Twoich codziennych wyborach, decyzjach każdego dnia. I to będzie trudne. Czy tak, poczekajcie, patrzę na moje notatki, czy coś jeszcze. I nie mówię to, żeby programować, tylko żeby przygotować, bo to jest część procesu, jeden z etapów. Nowe struktury pojawią się, jak stare upadną. Czyli chodzi o to, żeby nie bać się chaosu. Okay? Chaos jest częścią procesu, rozwalenie i rozpad jest częścią procesu. I ja wiem, że jak się w tym siedzi w środku, to wygląda to dramatycznie, ale uwierzcie mi, że jak się jest po tym, to patrzy się na to z ogromną wdzięcznością, że to właśnie tak się wydarzyło, że to tak zadziałało, że pewne rzeczy zostały nam zabrane wbrew naszym chęciom, że pewne relacje, ludzie, sytuacje, miejsca, historie zniknęły. Więc wtedy mieć pod ręką jakąś ulgę, najlepiej tę pierwszą, o której mówiłam w poprzednim nagraniu, jako koło ratunkowe, po to, żeby się wyregulować i żeby można było dalej podejmować decyzje i dalej działać. I to jest też taki czas, który wzywa do prawdy. O tym też już mówiłam kiedyś, ale mówię, po tym doświadczeniu mojego zeszłego roku, to powiem Wam i po tym, co widzę na Królestwie Kobiecości u kobiet, z którymi pracuję, to się wydaje oczywiste, ale to jest cholernie trudne.
odważyć się na spotkanie z prawdą. Bo to, co mówiłam na początku, w momencie, kiedy zobaczymy, jaka jest prawda, to tego się już nie odzobaczy. Kiedy opadają nam klapki z oczu, kiedy sobie na to pozwolimy, to nagle się okazuje, okej, to teraz jak widzę, jak jest naprawdę, no to muszę coś z tym zrobić. Nawet dzisiaj na grupie Królestwa Kobiecości jedna z dziewczyn pisała, że aż ciało fizycznie boli. Po uzmysłowieniu sobie prawdy, po zobaczeniu prawdy boli ciało. I to jest normalne. To nie jest cofnięcie. To nie jest, że coś jest z tobą nie tak. Ciało będzie bolało, bo ciało bardzo długo pomagało ci w trzymaniu iluzji. Więc w momencie, kiedy ty dajesz pozwolenie sobie na to, żeby spojrzeć poza tę iluzję, żeby zobaczyć prawdę, żeby się z nią zmierzyć, to ciało jak puszcza, no to najczęściej pojawia się ból. Ból tego trzymania bardzo długo. I zachęcam was do tego, żeby posiedzieć w ciszy ze sobą, bo tego wam ktoś wam może popowiadać swoją historię, tak jak ja wam opowiadam. Ktoś wam może opowiadać różne teorie, tak jak czasami ja wam opowiadam. Tylko, że spotkanie z własną prawdą odbywa się nie na mediach społecznościowych. Spotkanie z własną prawdą odbywa się, kiedy usiądziesz ze sobą i dasz sobie pozwolenie. Naprawdę, uwierzcie mi, że to jest niby takie oczywiste, ale wcale nie jest. Daj samej sobie pozwolenie na to i zgodę na to, żeby wreszcie spotkać się z prawdą, bez względu na to, jakie to będzie miało konsekwencje i bez względu na to, jaki to będzie miało wpływ na twój świat, który masz. I bądźcie dla siebie miłe, moje drogie, bo ja wiem, przechodziłam przez to i moje klientki przez to przechodzą. Ja widzę, jak bardzo często przy spotkaniu z prawdą, to poza emocją złości, smutku, pojawia się poczucie winy i wstyd. Że to przecież było cały czas przed moimi oczami, jak ja mogłam tego nie zobaczyć, albo jak ja mogłam tak długo udawać, że tego nie widzę. Jak ja mogłam tak długo karmić siebie iluzją i jak mogłam tak długo karmić siebie kłamstwem. I dlatego mówię, bądźcie dla siebie miłe, bo ta część, która nas tak trzymała w iluzji, to jest ta część, która chciała nas chronić w trybie na przeżycie. Ona istnieje, ona będzie istniała i to, że do tej pory miała nad tobą władzę, to miała, ale istotniejsze jest to, żeby od dzisiaj może, żeby to był ten moment, że już nie ma nad tobą władzy. Więc przytulić siebie, utulić za tę iluzję, ale przede wszystkim na tę odwagę, żeby z nich wyjść, no i ukierunkować się teraz na to, aby pokończyć te tematy i te sprawy, które były takie iluzoryczne. I znowu wracamy do tej odpowiedzialności, wracamy do tego działania. Baran będzie wspierał teraz w tym działaniu, ale jednocześnie będzie działał jak nóż. Tutaj będą cięcia. Gadasz o tym, a nie robisz? Pff. I tak będzie odcięte. Więc poczucie odpowiedzialności jednocześnie daje poczucie kontroli. Ta kontrola jest złudna, jest ograniczona, ale jednocześnie w momencie, kiedy przejmujesz odpowiedzialność, łatwiej dokonywać pewnych wyborów, które są, bo ty tak zdecydowałaś, a nie dlatego, że ktoś za ciebie decydował, że świat za ciebie decydował, że wszechświat, dusza i tam jeszcze nie wiem co innego. Także, kochani, życzę wam
wspaniałego przechodzenia z wędrowania razem z Neptunem. Z duchowości do działania, z gadania, narracji do praktyki, z latania wysoko do ucieleśniania tego w materii, w Twoich wyborach, w Twoich decyzjach, w Twoim życiu. A przede wszystkim dzisiaj, nie tylko dzisiaj, każdego dnia, no mamy kilkanaście lat tego Neptuna w rybach przed nami. Zapraszam do tego, aby zadać sobie to pytanie, które zadałam wcześniej, czyli w jakich tematach, w jakich obszarach życia moje życie opiera się na innych, czyli gdzie wydaje mi się, że ja sama nie ustanę. A drugie to przyjrzeć się, dać sobie prawo do prawdy, podjąć decyzję, że tak, chcę zobaczyć prawdę, nawet jeżeli ona będzie dla mnie bardzo trudna i bardzo, bardzo bolesna i będzie wymagała totalnych zmian w moim życiu. I przejrzyj obszary swojego życia, gdzie nie ma spójności. Gdzie nie ma spójności pomiędzy tym, co mówisz, że chcesz w swoim życiu, a tym, jak żyjesz. Pomiędzy tym, co mówisz na temat swoich wartości, temat standardów, w porównaniu z tym, na co się zgadzasz i na co jesteś dostępna. Tutaj pojawia się temat granic, tutaj pojawia się temat miłości do siebie, ale to jakby nie chcę wchodzić w te wątki takie znowu wielkie worki, do których można wrzucić wszystko. Baran prosi o konkret. Baran prosi o decyzję. Już. Dzisiaj. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziaki.